Tak działa podświadomość i jest ona potężna. Dlatego chcę zacząć od tego, że aby naprawdę coś zmienić w życiu, aby stać się inną osobą, bo tak naprawdę osiągnąć coś, czego pragniesz, a czego dotąd nie osiągnąłeś z jakichś powodów, czy pójść tam, gdzie jeszcze Cię nie było, musisz stać się kimś, kim dotąd nie byłeś, czyli zmienić swoje podświadome przekonania i w ogóle zapanować nad tym, co generujesz, mówiąc do siebie wewnętrznym głosem. Właściwie w każdym tu i teraz, każdy wewnętrzny głos będzie Cię albo wzmacniał, albo będzie obniżał Twoje możliwości. I nawiasem mówiąc, tak właśnie działają ludzie toksyczni na innych ludzi, że starają się włożyć w nich, starają się zainfekować ich tym głosem wewnętrznym, który będzie ich nieustannie krytykował, obniżał ich wartość i dewaluował. Więc naszą rolą nie ich przestać, naszą rolą nie kupować, nie pozwolić, żeby ktoś nam mówił, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, ale również, abyśmy sami sobie tego nie robili. Jeżeli sobie powiesz, nie umiem, nie potrafię, to zapewniam Cię, że wszechświat słyszy. Twoja podświadomość słyszy i postara się, aby to było Twoją prawdą. Także ta bezwzględna, absolutna odpowiedzialność za wszystko, co robisz, mówisz i czynisz, za zgodność tego ze sobą jest kluczem do szczęścia i do poczucia samosterowności, do zaufania do siebie, czyli cech niezbędnych do tego, aby coś osiągnąć, gdzieś dojść i mieć po prostu z życia satysfakcję. No i teraz większość ludzi na dodatek, na domiar złego, siebie nie lubi. Większość ludzi myśli, że coś z nimi nie tak. Nie jestem dość, tu 3 kropki. Dość mądry, dość ładna, dość sprytny. Cokolwiek tam włożysz, tam zawsze są wypełnione te 3 kropki. Większość ludzi czuje się nie dość. I teraz co zrobić, jeżeli Ty siebie nie lubisz? Uczciwie powiedz to w środku. Czy siebie lubisz? Czy bardziej się lubisz, czy bardziej się nie lubisz? Jeżeli masz takie nieprzyjazne, wrogie nastawienie do siebie, to będziesz też mieć takie nastawienie do innych. Będą Cię irytować ich sukcesy. Będziesz zazdrościć. Będziesz uważać, że mają szczęście w odróżnieniu od Ciebie, który tego szczęścia nie masz i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież to też możesz zmienić. Co powiesz na to, żeby zacząć siebie lubić? A jeżeli nie umiesz zacząć siebie lubić taką, jaka jesteś, takim, jaki jesteś, to może faktycznie warto coś zmienić. Jeżeli bardzo nie lubisz na przykład ciała za to, że jest zbyt puszyste, to zawsze możesz to zmienić. To zrób tak, żeby je lubić. Miej takie ciało, żeby je lubić. Jeżeli nie lubisz swojego ociągania się, prokrastynacji czy wręcz lenistwa, zmień to. Zrób tak, żeby to lubić, żeby siebie lubić w działaniu, w konsekwencji, w dotrzymywaniu słowa. I tutaj jest ta piękna metoda, która działa niezawodnie, a metodą tą jest raz na miesiąc, raz na 3 miesiące usiąść na brzegu łóżka i zapytać się siebie z samego rana. W czym nawalam? Gdzie jest mój słaby punkt? Czego naprawdę wiem, że nie robię, a mógłbym, powinienem? Gdzie siebie usprawiedliwiam, gdzie sobie pobłażam? Co to jest? Jeżeli wiesz, co to jest, to pracuj tylko nad tym przez następny miesiąc, 2, 3 do skutku, bo około 3 miesiące, czasami trochę więcej, potrzebne jest do zmiany ścieżek neuronalnych i nawyków, a nawyki to ostatecznie Ty, to Twoja teraz, Twoja przyszłość, to wszystko, co osiągasz i czego nie osiągasz. Więc jeżeli masz już wiedzę na ten temat, co to jest, w czym nawalasz, w czym jesteś naprawdę szczerze słaby i jeszcze na dodatek może siebie za to nie lubisz, to zmień. Albo polub. Zawsze są 2 wyjścia. Albo siebie polub z tym, albo to zmień. Możesz sobie eksperymentować, bo nikt tutaj nie będzie Cię z tego rozliczał. To nie jest egzamin maturalny do zdania. Zresztą nawet jakby był, to są powtórki. I nie przejmuj się tym, że może się okazać, że myślisz
że musisz to zmienić i że będziesz w tym się ulepszać i że w ogóle to stanie się jakąś Twoją mocną stroną, a okaże się, że nie, że nigdy. Tak jak na przykład moją mocną stroną nigdy nie okazało się gotowanie, a już na pewno pieczenie ciast i ja się z tym lubię. Ja po prostu siebie z tym kocham, nie mam do siebie żadnych pretensji, nie zazdroszczę innym, którzy to potrafią, chociaż oczywiście podziwiam i jak najbardziej adoruję tych, którzy potrafią się odnaleźć w gotowaniu. Przy tym, jeżeli wiesz, że możesz sobie odpuścić jakiś dział życia, no bo są działy, których nie możesz sobie odpuścić, zaraz o tym powiemy, to jeszcze na dodatek możesz zobaczyć, jak sobie z tym poradzić w praktyce i jak nie obciążać tym innych. Bo to też nie o to chodzi, że w takim razie ktoś inny musi dla mnie zrobić posiłek, bo nie musi, bo stać mnie na to, żeby go sobie kupić, zamówić, ewentualnie zrobić obiad z jogurtu, jagód i orzechów, bo dokładnie tak dosyć często robię i jestem w pełni zadowolona. Natomiast Ty potrzebujesz wziąć odpowiedzialność zarówno za swoje umiejętności, jak i nieumiejętności. I teraz gdzie są te umiejętności, których nie można, nie powinno się zawalać? Na przykład umiejętność gospodarowania czasem na tyle, żeby nie być w wiecznym spóźnieniu, w wiecznym fuck-upie, no bo wtedy narażasz innych. Umiejętność prowadzenia pojazdów mechanicznych tak, żeby nie stwarzać zagrożenia ruchu drogowego. Umiejętność komunikacji z innymi tak, żeby nie zalewać ich swoimi dziecięcymi emocjami, swoimi traumami, żeby umieć się komunikować jak dorosły. To są przykładowe umiejętności, które musisz posiąść. Musisz po prostu w stopniu dobrym, a najlepiej bardzo dobrym, tym operować. Ale są rzeczy, których wcale nie musisz wiedzieć, znać się na nich i ich ogarniać, bo może to zrobić za Ciebie ktoś inny. Więc warto tak uczciwie przyglądać się sobie i zarządzać swoim życiem, swoim światem w takim stopniu, aby a. lubić siebie, b. stwarzać siebie lubiącego siebie coraz bardziej, czyli ulepszać siebie, i c. odpuszczać sobie. Możesz sobie odpuścić nie tylko pewne umiejętności, pod warunkiem, że nie obciążasz ogarnianiem tego innych, możesz też odpuścić sobie pewne dziwactwa. Każdy ma prawo mieć jakieś tam swoje dziwne upodobania, które nie są typowe i ludzie, zauważyłam, też często się za to nie lubią. Że na przykład lubią jakiś dziwny zapach, który większość ludzi uznaje za smród, albo że lubią oglądać filmy, które są przez ich środowisko uważane za głupie. Dopóki nie krzywdzisz kogoś swoimi preferencjami, swoimi zachowaniami, wszystko jest ok. Jeżeli jeszcze możesz coś wnieść do świata, komuś pomóc, kogoś zainspirować, to tym lepiej. To tym lepiej, bo wiadomo, że człowiek jest szczęśliwy, kiedy ma poczucie i ma feedback z zewnątrz, że wnosi sobą coś do świata, że jest taki, jaki jest potrzebny, że komuś coś dajemy. I to właśnie jest z kolei klucz do szczęśliwej pracy i szczęśliwego życia. Rób to, do czego się nadajesz, a nie próbuj być dobry w tym, do czego się po prostu nie nadajesz. Oczywiście my się nadajemy do wielu rzeczy, dlatego warto jest uważnie wybrać i warto też dać się tu poprowadzić niejako rzeczywistości, bo będziesz mieć podpowiedzi, w którą dokładnie stronę pójść. Załóżmy, że na przykład wybrałeś sobie studia z psychologii i teraz nie wiesz, co dalej, gdzie pójść. Jest tyle różnych możliwości. Możesz robić coaching, możesz pójść na dalsze kształcenie psychoterapeutyczne, możesz pracować w jakimś ośrodku terapii uzależnień, możesz robić testy, możesz być w laboratorium i badać zachowania ludzi itd., itd. I tutaj akurat warto, jeżeli nie wiesz naprawdę, nie masz takiej pewności, co dalej, to warto patrzeć, do czego Cię zaprasza rzeczywistość, co ona Ci podpowiada i wtedy na pewno będzie Ci łatwiej szybko znaleźć się w miejscu, które jest tak zwanym Twoim miejscem, Twoim właściwym rejonem pasji i szybkiego rozwoju i podawania tego dalej, no bo my właśnie rozwijając się robimy to nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Także myślę, że to głównie mogę Ci dzisiaj podać w temacie dokonywania zmian, w temacie życia ze sobą, bycia ze sobą. Obserwuj siebie
uważnie, słuchaj, co mówi Twój wewnętrzny głos i sprawdź, czy aby na pewno takiego, jaki jesteś, siebie lubisz, a potem sprawdź, czy możesz polubić od razu, zmieniając tę postawę, a jeżeli nie, to spróbuj coś zmienić, dać sobie dowód tego, że jesteś osobą, którą możesz lubić i tym samym nie przejmować się, czy lubią Cię inni. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, pa! Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!